Gdy siedziałem w więzieniu na Mokotowie, dosyć wcześnie do mnie dotarła wiadomość o bojkocie radia i telewizji, co zresztą wiązało się dla mnie z pewnymi takimi nieprzyjemnościami, jak to, że przez radio na bloku szpitalnym jest radio. Słuchałem osób, których bym się nie spodziewał, że będę miał okazję usłyszeć w tej sytuacji, ale niewiele wiedziałem na ten temat, bo jednak areszt śledczy Mokotowie jest miejscem dużej izolacji, trudnej do przełamania, póki się nie ma widzeń z rodziną i adwokatem. Ze wszystkiego, co wiem po wyjściu już, to ten bojkot radia i telewizji odegrał kolosalną rolę moralną dla zachowania postaw ludzkich, dla zachowania nadziei na to, że ludzie, widząc w tych, którzy podejmowali bojkot, pewien wzór wyrzeczeń i walki, sami się czuli jakoś zobowiązani do w innym wymiarze i w inny sposób robienia czegoś. No, od razu przy pierwszych widzeniach zorientowałem się, że największymi autorytetami w tej chwili, przynajmniej dla Warszawy, tej części Warszawy, z którą przez widzenia z żoną i z adwokatem Janem Olszewskim mogłem mieć kontakt, że największymi autorytetami stali się w ogóle aktorzy i najbardziej umiłowanymi ludźmi dla wszystkich, którzy mieli przynajmniej jakiekolwiek sympatie do opozycji, stali się aktorzy. Dla mnie było to zresztą wielka niespodzianka, to, że to środowisko się zdobędzie na tak szeroki i tak skuteczny bojkot. No, trochę kłopotliwe było to, że też zaczęły mnie dochodzić głosy o czasami krzywdzących różnych posunięciach jakiejś mniej zorientowanej prasy, gdzie dziennikarz, widząc puszczony w telewizji jakiś kawałek sprzed iluś tam lat, czym prędzej biegł do powielacza i ogłaszał aktora, którego zobaczył kolaboracjonistą, mimo że było wręcz odwrotnie. No ale takie pomyłki, niespodzianki, głupoty zdarzały się.